Witam. Dzisiejszy temat vloga to jak często trenować. Zapraszam. Jak często trenować? Tak naprawdę jest pytaniem, które możemy przełożyć sobie do wielu innych naszych sytuacji życiowych. Ja bardzo często staram szukać się analogii do tego, co robię na treningu oraz do tego, jak mogę przełożyć to w życie, normalne życie. Przede wszystkim najważniejsze pytanie, które musisz sobie zadać na samym początku, to jak ważne jest to dla Ciebie. Jak ważne jest dla Ciebie to, co robisz. Nieważne, czy to jest trening, czy to jest cokolwiek innego. Jak jest to ważne? Czy jest to coś, co lubisz? Czy jest to coś, czego nie lubisz? Czy jest to coś, do czego Cię zmuszają? Może jest to Twoja praca, a może jest to Twoja pasja. I dopiero teraz, gdy ustalisz, jak ważne jest to dla Ciebie, wiesz, że im ważniejsze jest coś dla Ciebie, tym więcej czasu musisz na to poświęcić. Zakładam jednak, że chcesz być najlepszy w tym, co robisz, lub chcesz być najlepszą wersją samego siebie. Oznacza to w tym wypadku, w wypadku treningu, że musimy poświęcić na niego jak najwięcej czasu. Tylko teraz, jak wiele czasu? Tutaj jest ważna rzecz, ponieważ o objętości, o intensywności, o częstotliwości naszego treningu decyduje zdolność organizmu do regeneracji. Co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na nasze indywidualne predyspozycje, na to, jaki prowadzimy tryb życia, jaką mamy dietę, w jaki sposób się regenerujemy, ile czasu poświęcamy na sen. I teraz w zależności od tego, dla jednej osoby może okazać się, że 3 treningi dziennie są wystarczające, a dla kogoś innego jeden trening może być maksimum tego, na co może sobie pozwolić. I teraz często dostaję pytania, w jaki sposób ja trenuję i jak często. Odpowiem w ten sposób. Mój dzień treningowy wygląda w ten sposób, że robię 2 treningi zwykle dziennie. Pierwszy trening jest to trening, który robię o godzinie 12. Tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, że ja mam tryb życia troszeczkę przestawiony, ponieważ wstaję o 10, a kładę się o 3, ponieważ pracuję akurat w nocy. W każdym razie pierwszy trening mam o godzinie 12 i jest to trening, który trwa około 2 godzin, 1,5 do 2. Jest to trening bardzo techniczny, czyli skupiam się przede wszystkim na technice, na dobrym ruchu, prawidłowym ruchu i zwykle na koniec tego treningu robię jeszcze pracę z gumami treningowymi, z expanderem. To jest zwykle końcówka. Po tym treningu, jeżeli jest to możliwe, staram się znaleźć czas na odpoczynek, na krótką drzemkę. Jeżeli uda mi się wygospodarować pół godziny na drzemkę, to jest idealnie. Następnie obiad, później w zależności od tego, co się w danym dniu dzieje, mogę iść i prowadzić treningi grupowe, a więc to są 3 godziny, lub jeżeli nie ma tych 3 godzin treningu grupowych, no to o godzinie mniej więcej 20 lub 21 robię drugi trening. I ten drugi trening to jest trening zwykle bardziej siłowy lub bardziej nastawiony na mobilność i w tym treningu przede wszystkim pracuję z ketlami, z odważnikami kettlebell. Robię dużo ćwiczeń, które są ukierunkowane właśnie pod sporty walki. Mam programy treningowe, które sobie niejako ułożyłem pod siebie, którymi się posługuję i to jest generalnie koniec. Czasami mam jeszcze treningi, które są takimi treningami pośrednimi, ponieważ z racji tego, że w swoim domu mam swoją salkę treningową, mogę w każdej chwili pójść i ewentualnie jeszcze coś zrobić, coś, co czuję, że potrzebuję poprawy. I w ten sposób trenuję od poniedziałku do piątku, czyli 2 treningi dziennie. Natomiast sobota to jest dzień, w którym robię 1 trening. Jest to trening bardzo mocny, bardzo ciężki. 1, ale ciężki trening i on trwa zwykle około 2 godzin. Dużo tam jest pracy na workach, tarczach, jakieś tam sparingi. Poruszam się po prostu. Jest to trening, który ma być bardziej treningiem już takim wyczerpującym. W niedzielę nie robię żadnych treningów. Zwykle jest to dzień, kiedy poświęcam na regenerację, uzupełniam płyny, jakieś minerały i to jest wszystko, jeżeli chodzi o tydzień. Ważne jednak jest to, i co chciałbym tutaj powiedzieć, że ja na tym etapie nie skupiam się na tym, jak często robię treningi, jak dużo jest tych treningów.
I teraz o co mi chodzi, powiem Wam na przykładzie z mojego życia. Ja zacząłem trenować sporty walki, gdy miałem 13 lat i było to wtedy karate Kyokushin. Okay? To było akurat jedyne, co było w moim mieście i tym się zajęłem. No i oczywiście chciałem być w tym najlepszy. Okay? Jeżeli tylko to możliwe, chciałbym być najlepszy, lepszy od wszystkich. Z tym, że jak być najlepszym, jeżeli nie jest się ani największym, ani najsilniejszym. No więc prosty wynik tego wyszedł dla mnie, że muszę trenować jak najczęściej. No i rzeczywiście, zacząłem trenować jak najczęściej, jak najwięcej i w międzyczasie cały czas się dopytywałem innych, ile oni trenują. Okay? A więc jeżeli dowiedziałem się, że ktoś trenuje godzinę, no to ja trenowałem 1,5. Jeżeli ktoś trenuje 1,5, no to ja wiedziałem, że żeby być lepszym, muszę trenować 2. I to podejście doprowadziło do tego, że przez swoją szkołę średnią, przez liceum trenowałem 4 godziny dziennie. Okay? Także przychodziłem do domu o godzinie 16, no to od 16 do 20 robiłem trening. No i tak naprawdę doprowadziło to do takiej sytuacji, że gdy w wieku 19 lat szedłem do wojska, to przy wzroście 1,75 m ważyłem około 65 kg. Tak zrujnowałem swoje ciało. Ja nie wiedziałem wtedy, jak mam do końca trenować, jaką stosować dietę, w jaki sposób się regenerować. Po prostu byłem nastawiony na to, żeby trenować dużo. To było dla mnie najważniejsze, trenować dużo. No i tak się stało, że organizm był tak przemęczony, że w wieku 19 lat ważyłem 65 kg. I teraz dla przykładu, teraz moja waga taka optymalna, w której czuję się zarówno szybki, jak i silny, to jest 91 kg przy wzroście 1,75 m. Czyli zobaczcie, jaka była różnica. I teraz idąc do wojska, trafiłem do batalionu szkolnego. Okay? To jest tak zwana unitarka. I tam przez 3 miesiące zajęcia polegają na tym generalnie, aby ludzi wykończyć. Okay? A więc, żeby wstawić im w tyłek, żeby było ciężko. I teraz, pomimo że te zajęcia były tak ciężkie, to ja przez pierwsze 3 tygodnie przybrałem 10 kg wagi. I teraz, dlaczego to się stało? Wystarczyło, że dostałem posiłki o jednakowych porach oraz miałem wystarczający czas na regenerację. Tylko to wystarczyło na to, abym przybrał 10 kg wagi. I teraz po co ja to wszystko mówię? Ponieważ uważam, że nie ma tak naprawdę, nie jest tak ważne to, jak często trenujesz, ale w jaki sposób trenujesz. Nie liczy się ilość, tylko jakość. Ponieważ nie ma znaczenia, jak wiele czasu poświęcasz na trening, jeżeli robisz to źle. Okay? Ja znam bardzo wielu ludzi, którzy poświęcili na trening dużo czasu, trenowali bardzo ciężko i nie doszli do żadnych jakichś tam znaczących wyników. Okay? Ja w przeszłości zrobiłem dużo złych treningów. Chociaż miałem chęci i trenowałem dużo, wielu rzeczy nie wiedziałem. Okay? Wprawdzie kupowałem masę książek, czytałem masę książek, ale w większości to były bzdury. Okay? I tak naprawdę całe swoje doświadczenie opierałem o swoją pracę, o moje własne doświadczenia. Okay? Wy teraz macie inaczej. Macie dostęp do super wiedzy, macie dostęp do wielu ekspertów, do różnych mistrzów. Świat się troszeczkę skurczył. Mamy możliwość lepszej komunikacji i dostępu do dużo lepszej wiedzy. A więc nie zmarnujcie tego. Okay? Bądźcie kimś, kto szuka cały czas dostępu do nowej wiedzy, ponieważ to pozwoli na bycie kimś wielkim. Okay? A więc nie trenuj dużo, trenuj przede wszystkim dobrze. Teraz jestem w stanie poświęcić dużo mniej czasu na to, aby uzyskać dużo lepszy efekt, niż miałem kiedyś, poświęcając na niego 4 godziny. Okay? Teraz jestem w stanie uzyskać w ciągu 1,5 godziny to, na co kiedyś potrzebowałem 4 godziny. No ale teraz mam
jestem na innym etapie, mam inną wiedzę, znam swoje ciało, znam dużo sposobów treningowych i wiem, jak poprowadzić swój trening. Okay? Pamiętaj, za każdym razem, gdy idziesz na trening, musisz sobie zadać 3 pytania. Pierwsze pytanie to, co na tym treningu chcesz osiągnąć? Jaki efekt treningowy chcesz dzisiaj osiągnąć? Drugie pytanie to, w jaki sposób chcesz to zrobić? Jaką metodą treningową? I trzecie pytanie to, dlaczego akurat w ten sposób, a nie inny? Czy jesteś w stanie uzasadnić to, dlaczego twój trening wygląda w ten sposób? Ma to jakieś sensowne podłoże? Czy po prostu idziesz i robisz coś, bo wydaje ci się, że to powinno wystarczyć? Zawsze szukaj jak największej wiedzy na temat tego, co masz zamiar robić. A więc jak trenować? Dobrze. Jak długo? Aż do uzyskania pożądanych wyników. Dziękuję.